Hello, good evening, guys. So, it's time for our lesson, przedostatnią naszą lesson. Today we will start with the passive, then passive questions, and then vocabulary confusing verbs. So, a lot of things which we can take care of, and let's do it. Ok, najpierw przypomnijmy sobie, co to w ogóle było the passive. Write the correct words in your notebook. That shop cheap trainers, czyli po prostu sklep sprzedaje, czyli pierwsze A. Sells, pierwsze B. 30 pairs every day. Są sprzedawane. 30 par jest sprzedawanych. Tu są sprzedawane are sold every day. Czyli jeżeli mówimy w stronie biernej, że coś jest zrobione przez kogoś na przykład, to wtedy będzie w takim czasie przeszłym. Natomiast jeżeli po prostu sobie sprzedaje, no to teraźniejsze. My brother novels. So my brother writes novels. Ale gdy już jest coś pisane przez kogoś, his books are published by Armitage Books. No to musi być w ten sposób. 20 world records i teraz 20 rekordów zostało ustanowionych. Were set at the Olympics. Usain Bolt set 3 of them. Okay, and now something more difficult, passive questions. The passive present simple. Is the rugby played in New Zealand? Are the Winter Olympics held every 4 years? The passive past simple. Was baseball dropped by the Olympic Committee? Were the goals scored by the same player? The passive future. Will the men's 100 meters be won by Usain Bolt? The passive future. Is baseball going to be played at the 2024 Olympics? Are rugby and golf going to be included? Więc słuchajcie, to już jest wyższa szkoła jazdy. Będziecie mieli to szczegółowo na pewno w szkole średniej, no chyba że pójdziecie do branżowej, bo tam nie ma aż tak trudnych rzeczy. W każdym razie strona 84. Mamy tutaj te 4 tabelki, które jeszcze nie omawialiśmy. Interrogative short answers. Is ice hockey played in the USA? Yes it is. No it is not. Are rugby and cricket played in England? Yes they are. No they are not. Czyli zauważcie, że wcale nie trzeba mówić they aren't, tylko they are not. Interrogative short answers. Was the final held in Lisbon? Yes it was. No it was not. Were 2012 Olympics held in London? Yes they were. No they were not. Interrogative short answers. Will the final be won by Brazil? Yes it will. No it will not. Will the games be played indoors? Yes they will. No they will not. To jest fajne, bo jeżeli się zaczyna na was, to podpowiedź was, jeżeli will to will, were i tak dalej. And the last one, interrogative short answers. Is the final going to be televised? Yes it is. No it is not. Are the walls going to be painted blue? Yes they are. No they are not. Na stronie 116 macie krótkie zadania w związku z tym, więc zaczniemy od tych właśnie trudniejszych, właściwie krótkie, jedno. Passive questions. In your notebook, complete the questions for these answers. Where is gold found? Gold is found in South Africa. And now there is the answer. The telephone was invented in 1876, czyli kiedy został stworzony telefon. Więc when was, bo mamy was invented. When was the telephone invented? Her ring is made of silver. Więc pytanie, what is her ring made of?
Można też w skrócie po prostu 3. When a cure for the disease will be found soon. When will a cure for the disease be found? Więc zauważcie, że pytanie tworzy się na podstawie tego, co już jest w odpowiedzi, lub odpowiedź na podstawie tego, co było w pytaniu. Where the race is going to be held near Liverpool. Więc is trzeba użyć to where's the race i teraz going to be held. Okay, and let's go back to page 79 and there are another 5 exercises. Exercise number 8. Look at the sentences in the table. How do you say them in your language? Czyli jak te pytania będą brzmiały po angielsku. Myślę, że tego nie trzeba pisać, więc tylko sobie powiemy. Is rugby played in New Zealand? Czy rugby jest grane w Nowej Zelandii? Are the Winter Olympics held every 4 years? Czy Igrzyska Olimpijskie mają miejsce co 4 lata? Was baseball dropped by the Olympic Committee? Czy baseball był pominięty przez Komitet Olimpijski? Were the goals scored by the same player? Czy gole były strzelone przez tego samego gracza? Will the men's 100 meters be won by Usain Bolt? Czy bieg na 100 metrów mężczyzn będzie wygrany przez Usaina Bolta? Is baseball going to be played at the 2024 Olympics? Czy baseball będzie grany w 2024 roku podczas Igrzysk Olimpijskich? Myślę, że tak, bo w 2024 chociaż nie. Bo w 2024 Igrzyska Olimpijskie będą chyba we Francji. Myślałem, że w Stanach Zjednoczonych. Nie pamiętam. Are rugby and golf going to be included? Czy rugby i golf będą zawarte? Więc to jest to właśnie grany, zawarte i tak dalej. So, exercise number 9. Write the correct words in your notebook. Where the first Olympic Games held? Jeżeli held, gdzie były? So, where were the first Olympic Games held? Where the Feria de Abril held every year? Jeżeli to jest każdego roku, no to jest po prostu is, bo gdzie jest każdego roku. What team sports played at the next Olympic Games? Next, czyli w przyszłości, więc are going to be. Who is, lub was, lub will, penicillin discovered by? Więc słuchajcie, czy penicylina została odkryta? Tak, więc to było w przeszłości, więc was. Where is, was lub will the Grand National be held next year? W przyszłym roku. So it has to be about future, so will. Which famous book is, was, will written by Daniel Defoe? Napisana, więc już została napisana. Was written. Of course, Robinson Crusoe. Ok, 79:10. Oczywiście nagrywa, bo ja nie sprawdzam, a później jestem w ciężkim szoku. Ok. Is this painting to be sold? Jeżeli jest to be, to będzie prawie na pewno going to be. When the match be played? Czyli kiedy będzie ten mecz? When will the match be played? How often the Olympic Games held? Often jest zawsze, słuchajcie, w czasie present simple, co więc to się powtarza. Olympic Games, no to po prostu are. What language is in Austria? Jakim językiem się mówi? Więc powinno być speak, ale uczyliśmy się, że się cofamy w czasie, więc spoken. Of course, it is
German. Piąte. Is Pete going to, no to musi być podstawowa forma be invited to the party. No i teraz właściwie dwie opcje będą odpowiedzi do szóstego. Will a new stadium be in the city center? Będzie zbudowany. Built. Może też być constructed. Okay. And now 11. In your notebook, complete the questions with the correct form of the verbs in brackets. Use the past, present or future passive. Where the world's longest bridge in 2016. I teraz słuchajcie, ten podręcznik jest trochę starszy, co oznacza, że to pytanie dotyczy przyszłości wyjątkowo. So, will. Where will the world's longest bridge? No i jeżeli jest will, no to będzie be i trzecia forma completed. Ukończone. Where the European Cup in 2020. Więc znowu przyszłość. Where will the European Cup? No to jak przyszłość była to be i trzecia forma hold, held. 3. Who gravity by in the 17th century. Czyli XVII wiek to już był, więc who was. Bo who, czyli kto, więc jedna osoba. Who was gravity discovered by, czyli przez kogo została odkryta grawitacja. 4. Who Avatar by in 2009, więc znowu was, bo Avatar już był w 2009 roku. Directed. 5. Where kakao, niepoliczalne, so was, bo to już było. Where was cocoa grown over 3000 years ago? Okay. Exercise number 12. In pairs or groups, write 3 to 4 quiz questions similar to the ones in exercise 11. Use the passive. Więc słuchajcie, no mamy napisać pytania. 3-4 pytania quizowe. Chciałem wam to zadać jeszcze do domu dla chętnych na ostatnią lekcję, ale dobra, zrobimy już razem. Na przykład where will Mr. Sebastian began in July? Dokąd pojedzie pan Sebastian w lipcu? Okay. Who was... O kurczę, moja książka. Who was... Zbrodnie w rozmiarze XL written by nie pamiętam, w którym roku ta książka została napisana. No dobra, powiedzmy typu 2000. Już trochę kłamie. Czyli przez kogo została napisana książka Zbrodnie w rozmiarze XL? Właśnie czytam taką, bardzo fajna i śmieszna. Okay, so we've got where, we've got who, to maybe jeszcze jakieś pytanie. How often are albo is the World Cup held? Jak często odbywają jak często odbywają się Mistrzostwa Świata w piłkę nożną?
Tak więc słuchajcie, to była ta gramatyka, która już była, tak jak mówiłem, wyższą szkołą jazdy. Jeszcze jest coś takiego jak mowa zależna. No to już jest bardziej skomplikowane. Słuchajcie, fajnie by było, gdybyście zostawili sobie ten zeszyt i go nie wyrzucali, nic im nie robili, tylko zostawili sobie go, bo on się Wam naprawdę przyda, obojętnie do jakiej szkoły średniej pójdziecie. Ok. And next, page 80, vocabulary, confusing verbs. So, we have got something like confusing verbs. Let's translate them all. Beat, pokonać. Expect, oczekiwać. Hope, mieć nadzieję. Play, grać. Practice, trenować lub ćwiczyć. Remember, pamiętać. Remind, przypominać. Spend, wydawać lub spędzać. Teach, nauczać lub uczyć. Train, trenować, waste, marnować lub tracić. Słuchajcie, to są takie czasowniki, które są trochę czasownikami abstrakcyjnymi, ale nie wszystkie. Listen and repeat the verbs. How do you say them in your language? So, let's do it. $2.22. Track Okay. 22. Beat, Beat, expect, expect, hope, hope, play, play, practice, practice, remember, remember, remind, remind, spend, spend, teach, teach, train, train, waste, waste, win. win. Okay, so let's translate them. Beat, of course, is bić. Expect, spodziewać się. Hope, mieć nadzieję. Gdyby to był rzeczownik, byłaby po prostu sama nadzieja. Play, grać, może też być bawić się. Practice, praktykować. Remember, zapamiętywać. Remind, przypominać. Spend, wydawać. Teach, nauczać. Train, trenować. Waste, tracić. Win, wygrywać. Okay, and then we've got exercise number 2. Write the correct words in your notebook. I, the trumpet in an orchestra. So I play the trumpet in an orchestra, and I for 3 hours every day. So I practice. Nadal, his first Wimbledon title in 2008. Wiadomo, nie pobije Wimbledonu, tylko won, wygrał. He, Federer in the final, pobił, ale oczywiście wiecie, no, sportowo. My dad, me to play tennis. So, taught me, nauczył mnie. But now my coach trains me. I, to pass my exams, but I don't know if I will. Więc mam nadzieję, I hope. Jeżeli nie wiemy, czy się uda, no to raczej nie można powiedzieć, że spodziewamy się. I expect my sister will get top marks. She always does well. 5. I never her phone number. So I never remember. Can you remind me what it is? A lot of money on this phone, so it has to be spent. But it's rubbish.
so I wasted my money. Okay, exercise number 3. In your notebook, complete the sentences with the verbs in the box. We have got reminding, spend, beat, won, remember, expect. She, the 200 meters race at the championships and set a new world record. So, at the championship you can win, so she won. Win, won, won. She had opponents by 5 meters, so she beat. I had winning a silver medal at the last Olympics, so I remember. So she will win a gold medal next time. I expect. As for me, I need to more time training, so I need to spend. My dad's always reminding me to train. Exercise number 4. In your notebook, write a short paragraph similar to that in exercise 3 about a memorable sporting event or a famous victory of a team or sports person. Use no less than 5 words from this lesson. Short paragraph, similar to that in exercise 3. Krótki paragraf i co najmniej 5 słów. What time is it? So we have got 8 minutes only. Okay, so maybe I remember watching my first Olympics. They were in Barcelona. The 5 circles, te kółka olimpijskie, always albo po prostu remind me about it. So how many do we have to use? 5. Oh my god. I hope one day I can attend the Olympics. For now, I only can teach about it and tell my students that they should train if they want to be great athletes. Ja wymyśliłem piękne. Czyli pamiętam oglądanie moich pierwszych Igrzysk Olimpijskich. Były w Barcelonie. 5 kółek przypomina mi o tym. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich, ale póki co jedynie nauczam uczniów tego, że powinni trenować, jeżeli chcą być świetnymi sportowcami. Okay. So, the last thing is listening, and it is exercise 5. Listen to the sports quiz and answer the questions. How many points does Mina get, and how many points does Tim get? No, dostali punkty. Kto ile? CD 2, track 23. Welcome back to our sports quiz, Quiz It! And the next round is called Beat the Bell.
Our two contestants must answer their question before they hear this sound. You get 1 point for a correct answer. If you don't answer before the bell, or if your answer is incorrect, the other contestant can answer for a bonus point. Tim, are you ready to beat the bell? Yes, Paul. I'm ready. Mina, are you ready to beat the bell? Yes, Paul. I'm ready to go. Fantastic! That's what I like to hear. And the first question is for you, Mina. Where will the 2020 Olympic Games be held? Tokyo. Is the correct answer. And the next question is for you, Tim. How many times has the Wimbledon men's singles final been won by Roger Federer? 8. Is the correct answer. Mina, your next question. How often are the World Swimming Championships held? I think... Is it? Time's up, Mina. Tim, for a bonus point, how often are the World Swimming Championships held? I think it's every 2 years. A bonus point for Tim, and it's also your turn. When was the first Tour de France organised? Oh, I don't know. 1910? Is the wrong answer. Mina? No idea. 1950? No. The first Tour de France was held in 1903. And that's the end of Beat the Bell! Jakoś mega dziwnie datę powiedzieli. Ale okej. So, how many points does Mina get? Only 1. And how many points does Tim get? 2. I ostatnie zadanie na dzisiaj. Listen again and complete the questions in your notebook, then answer them. Więc słuchamy. Trzeba stworzyć pytania i do nich odpowiedzi. Jedziemy od razu równo z nagraniem. CD2, track 23. Welcome back to our sports quiz, Quiz It! And the next round is called Beat the Bell. Our two contestants must answer their question before they hear this sound. You get 1 point for a correct answer. If you don't answer before the bell, or if your answer is incorrect, the other contestant can answer for a bonus point. Tim, are you ready to beat the bell? Yes, Paul. I'm ready. Mina, are you ready to beat the bell? Yes, Paul. I'm ready to go. Fantastic! That's what I like to hear. And the first question is for you, Mina. Where will the 2020 Olympic Games be held? Tokyo. Is the correct answer. And the next question is for you, Tim. How many times has the Wimbledon men's singles final been won by Roger Federer? 8. Is the correct answer. Mina, your next question. How often are the World Swimming Championships held? I think... Is it? Time's up, Mina. Tim, for a bonus point,
How often are the World Swimming Championships held? I think it's every 2 years. A bonus point for Tim, and it's also your turn. When was the first Tour de France organised? Oh, I don't know. 1910? Is the wrong answer. Nina? No idea. 1950? No. The first Tour de France was held in 1903. And that's the end of Beat the Bell! Naprawdę dziwnie. 1903. Ta powinna brzmieć. Okay, so thank you very much for your attention. Next time we will have the last lesson, so it's time for holidays, guys. Be well, be healthy, and see you on Friday. Bye bye.